Po raz kolejny zrobiłem żelazne zapasy. Przydadzą mi się na wędrówkę. Tym razem zapakowałem do puszek karkówkę. Pyszne mięso otoczone jeszcze smaczniejszą galaretką. Przyniesie radość i dostarczy sił podczas pieszych lub samochodowych wypraw. Zapraszam na film, w którym opowiem, jak to zrobiłem. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj kolejne działania z puszkowaniem mięsa. O szczegółach zaraz opowiem. Sezon coraz bliżej i trzeba wytworzyć odpowiedni zapas konserw, który można potem w drogę, w plecak, w bagażnik zabrać, bo wiadomo, że w takich sytuacjach słoik nie jest najlepszym wyjściem, ale oczywiście to, co dzisiaj będę robił, można także zrobić w słoiku, tylko trzeba dopasować czas obróbki termicznej do wielkości tego słoika. Co ja tutaj mam? Głównie karkówka, bo tutaj mam łącznie 6,8 kg i z tego około kilogram to jest boczek. I on tu w ogóle był nieplanowany, planowałem w ogóle samą karkówkę tylko. Ale że kawałek boczku mi został z innego działania, to przecież marnował go nie będę. Całość będę kroił nożem w kostkę, żadnego mielenia, tylko po prostu pociachanie. W niezbyt dużą kostkę, ale też w niezbyt drobną, tak żeby to się dało dobrze w puszkach układać, a wiadomo, że one za wysokie nie są. I co? Puszki jeszcze są nieprzygotowane, nieumyte. Będzie na to czas, jak wszystko tutaj pokroję i dodam przyprawy. Wtedy to odstawię na bok, zajmę się puszkami, a dopiero potem będę nakładał. I co ja mam w przyprawach? Oczywiście, jak zwykle, albo sól zwykła, albo peklująca, albo mieszanina pół na pół. Wszystko od tego zależy, czy chcecie mieć zachowany różowy kolor, czy nie. Ilość 17 gramów na kilogram i raczej nie mniej niż 15, jeżeli ktoś słonego za bardzo nie lubi. Z pozostałych przypraw mam tutaj tak. 3 łyżeczki ostrej wędzonej papryki. Może być zwykła ostra papryka, nie musi być wędzona. Ale ja mam wędzoną, więc dodałem wędzoną. I jest tutaj 2 łyżeczki mielonego czosnku. Mam tutaj jeszcze łyżeczkę pieprzu, łyżeczkę ziela angielskiego mielonego i łyżeczkę tymianku. Więc tutaj nie ma jakiejś szczególnie mocnej, wybijającej się przyprawy oprócz tej ostrej papryki. No i tak ma zostać. Chcę trochę złagodzić, bo wiadomo, karkówka ma swój charakterystyczny aromat i smak i ja to chcę troszeczkę stonować, żeby to wymieszać dobrze z przyprawami. Zresztą kto cokolwiek robił z karkówki, to wie, o czym jest tutaj mowa, ale też nie chciałem, żeby tutaj było szczególnie jakoś dominująco, bo mogłem dorzucić więcej ziół, więcej tymianku, czy więcej czombru na przykład, no i wtedy te aromaty były tutaj mocniej wybijające. A tak tylko trochę czosnku, trochę papryki, trochę tymianku. Jak na tą ilość, to nie jest duża ilość przypraw, no w mojej opinii, a ja dobrze przyprawione lubię. Wystarczy gadania, czas się wziąć za robotę, resztę wszystko zobaczycie. Całość mięsa kroję w kostkę tak 1 do 3 cm. Nie musi być, a nawet nie powinna być równa. Czas dodać przyprawę i porządnie wymieszać. Przyprawione mięso odstawiam na bok i przygotowuję 300-gramowe puszki, które będę napełniał. Wkładam surowe przyprawione mięso i ubijam je warstwami. Jeżeli widzę gdzieś wolne miejsce, to dokładam pojedyncze kawałki, by dobrze wypełnić puszkę. Przed przyłożeniem wieczka krawędzie puszki trzeba oczyścić. Czynności powtarzam, aż napełnię wszystkie puszki. Czas umila mi dobra książka.
Dwie ostatnie puszki nie są do końca pełne, bo zabrakło mi mięsa. Najprawdopodobniej będą pływać na wodzie. Czas na zamykanie puszek. Zakładam i reguluję puszkę. Teraz 20 razy kręcę korbką. Po skończeniu dokładnie sprawdzam, czy zamknięcie jest równe i czy nie ma zagięć i pofalowań. Wygląda dobrze. Tu widać różnicę. Puszka przed zamknięciem i po zamknięciu. Zamykanie puszki odbywa się automatycznie. Oczywiście ręczny napęd jest niezbędny w tej automatyce. Wbudowany mechanizm steruje raz jedną rolką zamykającą, potem drugą. Praca skończona. Można zdemontować zamykarkę. Teraz czas na kąpiel puszek. Mogło być na nich resztki tłuszczu i trzeba je usunąć. Jeżeli w trakcie parzenia zaobserwujemy na powierzchni jakiś tłuszcz, to będzie to znaczyło, że pochodzi z wnętrza puszki. Wodę utrzymuję w zakresie temperatur 80-85 stopni i wkładam puszki tak, by były przesunięte względem siebie. Tak jak myślałem, dwie ostatnie pływają. Trzeba je oznaczyć i spożytkować w pierwszej kolejności. Nadmiar powietrza w puszce nie jest korzystny. Pierwsza pasteryzacja trwa 90 minut. Po zakończeniu tego etapu sprawdzam, czy na wodzie nie ma śladów nieszczelności puszek. Jest czyściutko. Wyjmuję i zostawiam w temperaturze pokojowej do następnego dnia. Można to także ostudzić, wkładając do komory zlewozmywaka wypełnionego wodą. Drugą pasteryzację wykonuję mniej więcej podobnie i będzie trwała 60 minut. Znalazłem lepsze narzędzie do wyjmowania puszek. Chwytak do słoików. W kolejnym dniu wykonam pasteryzację trzecią, która także będzie trwała godzinę, chociaż może krócej. Gdy ostygną po trzeciej pasteryzacji, to puszki oznaczam i znoszę do chłodnej spiżarni. Tu stoi także golonka, którą wykonałem poprzednim razem. Mam więc trochę zapasów. Nic nie chlupocze. Wczoraj zakończyłem trzecią pasteryzację, no to dzisiaj trzeba sprawdzić, co ja mam w środku. I to nie jest ta puszka oznaczona, gdzie jest tego za mało, bo chcę Wam pokazać, jak wygląda ta, którą napełniałem w miarę do pełna, żeby zobaczyć, jak to wygląda. W tamtych na pewno było dużo mniej i za mało, bo pływały wręcz na wodzie. I one będą musiały być zjedzone w pierwszej kolejności, bo powietrze w puszce nie jest dobrą rzeczą. Także to na próbę, ale tamte w ciągu najbliższych dni też będą otwarte i zjedzone. Nie muszę do nosa przysuwać, bo pachnie bardzo ładnie. Wow, wow, wow. Czy mi się to da teraz wyjąć? Proszę bardzo. Jak tu się powstrzymać? Sam tłuszcz jest bardzo dobry. Trzeba przekroić, prawda?
Ja też się nie mogę doczekać. O, może tak przez środek. Proszę bardzo. Nawet ta chwila przybliżenia kamery, żeby pokazać Wam, jak to wygląda, powoduje to, że tutaj już ślina cieknie, także prawie mi gardło zalewa. No to co? Zacznę od galaretki. Podobno z noża się nie je, ale co mi dam? Najwyżej będę miał szeroki uśmiech. Proszę bardzo. Oj tak. Bardzo wyrazista w smaku. Naprawdę mocny smak, mocny aromat i smakowitość wyjechana w kosmos. Oczywiście według mojego gustu. Wy możecie mieć inne odczucia, ale petarda. Dosłownie petarda. Oj, wiele radości będę miał. To będzie jeden z tych przepisów, który nie powstał tylko spontanicznie, ale zostanie zaraz przyniesiony w inne zaszczytne miejsce, ponieważ będzie nieraz powtarzany. Na pewno będzie nieraz powtarzany. Po prostu coś pięknego. No i dobra. Mam zapasy zniesione do piwnicy. Przełknę. Stoją sobie w chłodnej spiżarni i czekają. Cieplutko już jest. Wypraw w tym roku kilka jest planowanych. Jak było widać, jest poprzednie wykonanie, czyli golonka, jest teraz karkówka. Myślę, że na razie to wystarczy, ale zobaczymy, jaki scenariusz życie napisze. Przecież jak będzie potrzeba, to sobie zrobię następne, bo to przywilej domowego wykonawcy wyrobów domowych, konserw, kiełbas, mięs, słoików. Domowe jest lepsze, prawda? Zgadzacie się ze mną? Mam nadzieję. Trzymajcie się. Zdrowia Wam życzę. Wszystkiego co dobre. Na razie. Hej. Chcesz więcej filmów o konserwach domowych? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.